Cześć, tutaj Aleksandra Wolter i kanał Fotoalchemia. Chciałabym Wam przedstawić taki oto mały aparacik analogowy na szeroki film 120 i dać go komuś z Was w prezencie. Najpierw pokażę, jak go używać i jakie zdjęcia z niego wychodzą, a na końcu powiem, co trzeba zrobić, żeby go dostać. Empire Scout, bo tak nazywa się ten aparat, jest sprzętem idealnym do lomografii, czyli nurtu wywodzącego się z lat 90. XX wieku, polegającego na robieniu zdjęć starymi, prostymi, kompaktowymi aparatami fotograficznymi na przeterminowanych filmach. Ten model pochodzi z lat 50., czyli ma jakieś 60-70 lat i jak na swój wiek jest w rewelacyjnym stanie. Ja mam go już jakieś 10 lat i nigdy mnie nie zawiódł. A teraz doszłam do wniosku, że czas, aby trafił do nowego właściciela, czyli do kogoś z Was. No dobrze, obejrzyjmy to cudo z bliska. Jest dość podobny do popularnej w lomografii Holgi, jego zasada działania jest podobna, jest na taki sam film i też robi kwadratowe zdjęcia. Jak widzicie, jest dość poręczny, mimo użycia szerokiego filmu mieści się w dłoni. Jest prawie w całości zrobiony z metalu, praktycznie tylko obiektyw jest plastikowy o ogniskowej 80 mm i świetle f8, czyli tak samo jak Holga. Mamy dwa ustawienia czasu naświetlania. Jedynka oznacza czas 1/60 sekundy, a B to czas B, czyli migawka jest tak długo otwarta, dopóki trzymamy wciśnięty przycisk wyzwalania. Tryb zmienia się przesuwając ten przełącznik. Z drugiej strony obiektywu jest suwak odpowiedzialny za zmianę przysłony. Tutaj z kolei są trzy ustawienia, nazywane bright, czyli pogodnie, hazy, czyli mgliście i cloudy, czyli pochmurnie. Od spodu obiektywu można odczytać ustawienia ostrości od 1,5 metra do nieskończoności. Nastawia się ją przekręcając pierścień obiektywu. Z boku jest spust migawki, a z drugiej strony gniazdo zewnętrznej lampy błyskowej. Z kolei z tyłu aparatu mamy czerwone okienko, przez które zobaczymy, ile klatek jest już zrobionych. Powyżej wizjer i naciąg filmu, który działa niezależnie od migawki. Na górze jest tak zwana zimna stopka, czyli miejsce na zamocowanie zewnętrznej lampy błyskowej. Żeby go otworzyć, trzeba przesunąć od spodu taką wajchę i pociągnąć za spód obudowy. I teraz z prawej strony jest szpula odbiorcza filmu. Zobaczcie, jak się obraca podczas ruchu dźwigni naciągu. Z drugiej strony jest miejsce na świeżą rolkę filmu, a tutaj format naszych zdjęć, który w tym aparacie ma 6×6 cm. Tam w głębi widać zamkniętą migawkę. Zobaczcie, jak ją wyzwolę, 1/60 sekundy i czas B, czyli migawka otwarta tak długo, jak będę trzymać ten przycisk. Zobaczcie też, jak wygląda zmiana przysłony. Teraz mamy nastawioną na Cloudy F8, czyli całkowicie otwartą. Teraz zmieniam na Haze, co odpowiada F11, a teraz na Bright, czyli F16. Każde kolejne ustawienie wpuszcza coraz mniej światła do środka. Ok, czas założyć film. Filmy średnioformatowe są trochę inne niż małoobrazkowe, są szersze, pakowane są w taką światłoszczelną folię, trochę jak cukierki, nie mają perforacji i z jednej strony na całej długości są zabezpieczone papierem, na którym są nadrukowane informacje, które widzimy przez czerwone okienko z tyłu aparatu. Trzeba rozerwać taki papierek i znaleźć końcówkę, cały czas uważając, by film się nie rozwinął. Teraz tą szpulkę należy założyć na te wystające końcówki tak, by rolka pewnie siedziała w aparacie i zawinąć film z lewej do prawej rolki papierem na zewnątrz. Czyli odwijamy kawałek i końcówkę wsuwamy w szczelinę w rolce odbiorczej. Można trochę naciągnąć, żeby szczelina była w wygodniejszym miejscu. O, teraz jest dobrze. I naciągam film dźwignią kilka razy, po czym sprawdzam, czy równo i ściśle się nawija. Jest ok, więc teraz naciągam tak długo, aż pojawią się strzałki oznaczające początek filmu. O, już są. Powinny się znaleźć dokładnie na środku. Dobra, teraz można założyć obudowę. I zobaczcie, że z tyłu w okienku widać papier i nadruk na nim. Trzeba nakręcić film tak długo, aż pojawi się w okienku klatka numer 1. Ok, jest. Teraz można fotografować. W tym aparacie nie ma światłomierza ani żadnej elektroniki czy automatyki. Wszystkie ustawienia odbywają się ręcznie, a pomiar światła poprzez obserwację nieba i doświadczenie fotografującego. Ze swojej strony radzę raczej używać filmów o czułości ISO 400, bo obiektyw zarówno w tym aparacie, jak i w Holdze jest dość ciemny i taki film zmniejszy ryzyko niedoświetlenia zdjęcia. Pamiętajcie też, żeby przewinąć film po każdym zdjęciu, chyba że robicie wielokrotną ekspozycję, czyli kilka ujęć na jednej klatce. Ten aparat jest prawie identyczny jak popularna Holga, a do tego ma kilka zalet, których w Holdze bardzo mi brakowało.
Na przykład właśnie wspomniana możliwość podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej czy bardziej dokładnego kadrowania. No i jak już wcześniej powiedziałam, ma metalowy korpus z lepszym zapięciem. Jest w związku z tym bardziej wytrzymały mechanicznie. W mojej Holdze to był problem, bo zdarzało się na przykład, że sama otworzyła się w torbie, a tutaj to się nie zdarzy. Na takim filmie zmieści się 12 zdjęć 6×6 cm. Gdy już zrobicie ostatnią klatkę, zwincie film do końca, aż w okienku nie będzie widać papieru. Teraz wystarczy otworzyć aparat, wyjąć rolkę i zakleić końcówkę. Ona ma pod spodem taki klej jak znaczek pocztowy, więc trzeba trochę zwilżyć i gotowe. Teraz trzeba wywołać taki negatyw. Jeśli masz kolorowy, to raczej zanieś go do labu, ale jeśli masz czarno-biały, taki jak ten, to możesz to zrobić samodzielnie w domu. Odcinek o tym, jak wywołać czarno-biały, średnioformatowy negatyw, znajdziecie na facebookowej grupie fotoalchemików, czyli patronów fotoalchemii. Teraz sobie myślę, że ten aparat ma tak dużo zalet, że wcale nie chcę się z nim rozstawać. Ale słowo się rzekło, słuchajcie więc, co trzeba zrobić, żeby sięgnąć po ten fantastyczny sprzęt. Ponieważ mamy okres przedświąteczny, w komentarzu pod tym postem na Facebooku Fotoalchemii wrzucajcie zabawne, zadziwiające, przerażające albo po prostu intrygujące zdjęcia związane ze świętami. Oglądając Wasze zgłoszenia chcę się naprawdę dobrze bawić. Osoba, która pod swoim komentarzem zbierze najwięcej pozytywnych lajków, dostanie ode mnie ten aparat. Dokładnie ten, który pokazuję Wam w tym filmie. Co więcej, jeśli okaże się, że ta osoba jest jednocześnie moim patronem na patronite.pl, to razem z tym aparatem wyślę do takiej osoby 2 filmy do niego. Jeden czarno-biały, a drugi kolorowy. Czyli taka osoba dostanie ode mnie starter pack do lomografii. Link do mojego Patronite'a i do posta na Facebooku znajdziecie w opisie do tego filmu. Na Wasze zgłoszenia czekam 2 tygodnie od dzisiaj, czyli do Wigilii. Wtedy też ogłoszę zwycięzcę. Moi drodzy, aparaty w dłoń i do dzieła!